wszystkich na Zoomie również, dlatego że są również z nami uczestnicy naszego wykładu na Zoomie, dlatego witamy. Magia w życiu codziennym. No i również witam oczywiście wszystkich na obu grupach, na Facebooku, także bardzo fajnie, że mogłam tutaj z wami się pojawić i z wami porozmawiać na temat magii. No i zaczynam od początku, tak, skąd imię? I jeszcze do tego Glow of Penumbra, w ogóle o co chodzi? No więc imię Javenirię pojawiło mi się dosyć dawno, właściwie no, tak, w takich na początku mojej praktyki. I to imię przyszło do mnie w pewnym procesie medytacyjnym, powiedziałabym. I szukałam wtedy też trochę imienia dla siebie. Też mieliśmy taki proces, miałam taką grupę, z którą studiowałam i praktykowałam magię, której razem się uczyliśmy i jakby szukaliśmy dla siebie też imiona magicznego, takiego. Ja szukałam czegoś, co bardzo będzie taką prawdziwą wibracją moją wewnętrzną. Nie szukałam żadnych jakichś, że tak powiem, znanych imion, tylko właściwie chciałam sobie stworzyć imię. I w takim procesie właśnie po prostu pojawiło się to imię, czułam, jak ono się tworzy, chciałam, żeby było tam Y i żeby było V i jakoś tak razem się fajnie, widziałam, stworzyło i powstało. I od tego czasu je używam, natomiast nie publicznie tego imienia używałam tylko jakby w mojej zamkniętej grupie, nikt tego imienia nie znał. I dopiero jak jakoś szerzej zaczęłam wychodzić z moją praktyką i z tym, co robię, to zaczęłam też dzielić się tym imieniem i coraz więcej ludzi zna mnie pod tym imieniem. Natomiast to są ostatnie lata, nie? A imię gdzieś tak stworzyło się jakieś 20 lat temu, czy więcej chyba nawet. I teraz ta druga część, Glow of Penumbra. Glow of Penumbra to bardziej jest nazwa mojej całej strony i mojego sklepu i taki jakby trochę taką jakby instytucję stworzyłam, taką wiedźmową. Pod tą nazwą, pod tą stroną jest też nasza grupa Witches and Shamans United i to jest taka nazwa, która mówi o jakby Penumbra to jest ciemna strona księżyca i to jest jakby blask ciemnej strony księżyca. To jest to, co mnie zawsze też interesowało, czyli nasza ciemna strona naszego ja, nasze wnętrze, nasza podświadomość, praca z cieniem, to jest to, co robię i co mnie też fascynuje i to jest tak, jak ja praktykuję i to jest też część magii, część czarostwa. Więc tak poszukałam takiej nazwy, nazwałam to, ta nazwa przyszła dużo później, gdzieś zaczęłam, jak pracowałam z moim teatrem, to nazwa Penumbra, słowo Penumbra się pojawiło gdzieś, ciemna strona księżyca, po polsku chyba też jest Penumbra czy Penumbra. No i to słowo jakoś bardzo jakby zawibrowało, bym powiedziała. No i jest. I takie mam platformy, tak, to jest platforma, którą tak nazwałam. Okej, bo jeszcze raz, ja Zuzę poznałam jako teraz aktorkę, ale wcześniej choreografkę, tancerkę, fotografkę, mecenaskę sztuki, tak jak mówiłam w Londynie. Miałam przyjemność z Zuzą współpracować przy okazji niesamowitych przedsięwzięć muzyczno-tanecznych, artystycznych, modowych. I ja nie pamiętam dokładnie kiedy, chyba w naszej rozmowie, a może na naszym pierwszym wywiadzie wyszła ta magia. Ja właśnie wtedy praktykowałam buddyzm, zaczęłam moją grupę Kobieta Świadoma, Kobietą Spełnioną i jakoś tak, nie wiem nawet kiedy to wyszło, ale powiedzmy sobie szczerze, że trochę byłam zaskoczona, bo powiedzmy sobie, że mówienie o medytacji w naszych kręgach, w moich kręgach jest jakieś takie teraz normalne, że tak się wyrażę. Natomiast właśnie o co chodzi z tą magią i te osoby, które mają okazję tam grzebać sobie w tej grupie Kobieta Świadoma, Kobietą Spełnioną, mogą zobaczyć właśnie niektóre rozmowy i też ja przygotowując się do naszej rozmowy i wysyłając zaproszenia, sama zauważyłam po sobie, że może sama się cenzuruję,
że jak zobaczyłam imiona niektórych osób, to zastanawiałam się, czy to jest ok, wysłać im zaproszenie odnośnie magii. Co się stało, że w 2023, myślę, że w Londynie jest trochę inaczej, tak? Bo na przykład moje koleżanki feministki bardzo lubią rozmawiać po angielsku to się nazywa contemporary witchcraft, czyli takie współczesna magia, współczesne wiedźmy. Ja z moimi koleżankami, między innymi właśnie w Kobieta Świadoma, Kobietą Spełnioną, używamy tego wyrażenia wiedźma w takim zrozumieniu, że wiedźma to jest ta, która posiada wiedzę, więc tutaj będzie ziołolecznictwo, może jakieś takie rady prababki, babki, może jakieś takie właśnie andrzejkowe zabawy. Natomiast jak ty mi powiedziałaś, że zajmujesz się magią i to nie był żart, i powiedzmy sobie szczerze, bo ja to muszę tutaj też powiedzieć, że kilka razy sama ciebie poprosiłam i zapytałam, mówię, Zuza, czujesz, że mam taką sytuację i chciałabym z niej wyjść i ty jako moja koleżanka, powierniczka, przyjaciółka możesz mi doradzić i możesz mi opowiedzieć pewne rzeczy, ale czasami też zdarzyło się, że powiedziałaś mi, że mogę zrobić jakiś rytuał i mnie to szczerze mówiąc ucieszyło. Niemniej jednak jest to coś takiego, czym ja się dzielę z tobą. I ja jako mówczyni motywacyjna, ja jako osoba, która jeździ na kongresy kobiet, może nie do końca się tym chwalę albo przyznaję się do tego. I teraz chciałabym, żebyś powiedziała nam, jak to wyglądało u ciebie, bo w opisie napisałyśmy, że zajmujesz się magią około 2 dekad. No to było, nie było, to jest długi czas. Kiedy postanowiłaś i jaki to był proces, że postanowiłaś bardziej się z tym powiem, afiszować? Mhm. Wiesz co, no to był bardzo ciekawy proces, dlatego że jak zaczynałam, to miałam jakieś 18 lat i oczywiście mówię tutaj o praktyce, bo jakby wcześniej siedziałam w temacie New Age, tak zwanym duchowości i różnych takich rzeczy, natomiast jak miałam 18 lat, to zaczęłam praktykować i też miałam grupę, miałam nauczyciela czy nauczycieli, którzy jakby pokazali mi to, że to jest możliwe, że w naszej materialnej rzeczywistości, że to nie jest bajka, tylko to jest tak, wiesz, naprawdę można to robić i można praktykować i to działa. I zaczęłam wtedy praktykować z grupą, jakby w grupie naszej czuliśmy mi się oczywiście bardzo komfortowo i tak dalej, natomiast nikt z nas nie wychodził z tym poza, dlatego że w Polsce, no wtedy, w tamtych czasach, 20 lat temu, jednak też było jeszcze trochę inaczej w Polsce. Oczywiście jest duże bardzo środowisko duchowe w Polsce i bardzo dużo osób się zajmuje tym i myśmy też bardzo dużo osób poznali, natomiast nie jest to coś, czym się chwalisz w szkole na przykład, nie? Ja byłam wtedy jeszcze w szkole. Nie jest to coś, o czym mówisz, wiesz, na pierwszym spotkaniu. Więc to była taka rzecz, którą jakby dzieliłam z niektórymi tylko ludźmi i zresztą nie. I po jakimś czasie takiej praktyki grupowej zaczęłam praktykować solo. Nasza grupa się trochę rozeszła i w momencie, kiedy zaczęłam praktykować solo, to cała moja praktyka się tak jakby zwróciła do wewnątrz. I to nie jest tak, że ukrywałam tą część, ale miałam część siebie czy część mojego życia, natomiast miałam chęci dzielenia się tym w ogóle, dlatego że miałam bardzo dużo procesów wewnątrz siebie, takiego dochodzenia do mojej prawdy, wiesz, do mojego wnętrza i też musiałam dać sobie dużo przestrzeni na to, żeby różne rzeczy poczuć i tak dalej. I ta praktyka, ja to nazywam nawet taką praktyką milczącą, że właściwie ja nie dzieliłam się w ogóle tym, nawet jeśli miałam obok siebie kogoś, kto się tym zajmował, ja nie miałam ochoty po prostu w ogóle się tym dzielić, nie miałam tym ochoty rozmawiać. Oczywiście miałam tam jakieś osoby, z którymi to dzieliłam, ale nie, szerzej tego nie jakby w żaden sposób nie pokazywałam, no nie? Dużo osób nie miało pojęcia w ogóle, że się tym zajmuję. I dobrze, i tak właśnie chciałam, żeby było, nie? Po prostu to było jakoś zupełnie wewnątrz mnie. No i potem przyszedł rok 2020, wszyscy wiemy, co się działo. I ja wtedy zaczęłam obserwować tą całą falę zmian, jakiejś takiej transformacji na ziemi wśród ludzi.
I miałam sama dużo wcześniej różnego rodzaju sny, które tak trochę jakby zwiastowały to, co się działo w taki symboliczny sposób. Te sny mi się przypomniały, sny miałam jeszcze dużo wcześniej, jak byłam dosyć młodym człowiekiem. I te sny mi się przypomniały mi tą całą sytuację po prostu, która się działa, tak jakby ludzie po prostu mieli taki nagle zryw z jednej strony do zmiany, a z drugiej strony byli właśnie zamknięci w tych lockdownach albo po prostu, no działa się bardzo dużo jakiegoś rodzaju duchowa transformacja, tak jak to odbierałam. I w tym momencie, jak przypomniałam sobie te sny i potem zaczęłam obserwować ludzi, którzy zamknięci w domu, bez pracy, panikując często z różnych powodów, tak, i życiowych, i zdrowotnych, ale po prostu też takich, że to była bardzo duża izolacja, ludzie po prostu nie wiedzieli, w którą stronę się w ogóle zwrócić. I Tak. dla mnie największą odpowiedzią na ten okres to była właśnie duchowość. I ja czułam, że ta odpowiedź to jest bardzo potrzebne wszystkim ludziom w ogóle na całym świecie. Poczułam takie zrywy, że ja muszę się tym podzielić, bo to jest coś, z czego ja korzystam od lat i jest to dla mnie takim pocieszeniem i wsparciem i dającą nadzieją, wiesz, praktyką w momencie, kiedy właśnie nie ma nic na zewnątrz, nie ma, nie wiadomo co będzie, nie wiadomo co będzie jutro. Ja się oparłam totalnie na duchowości i ten czas był dla mnie bardzo dobrym czasem, przynajmniej na początku, bo mogłam poświęcić właśnie cały czas duchowości praktycznie, ale rozglądałam się naokoło i czytałam, wiesz, co się dzieje wtedy na internecie i patrzyłam, co się dzieje i bardzo dużo osób panikowało i nie wiedziało, co ze sobą zrobić i w którą stronę się zwrócić i ludzie szukali, mam wrażenie, nowych dróg też, no nie, jakby oparcia się, czy jakiegoś, no po prostu bardzo dużo ludzi poszukiwali. Ja po prostu wyszłam z tym, no jakby magia, czarostwo, szamanizm, duchowość, bo to jest dla mnie ścieżka duchowa, nie? I poczułam po prostu, że to chce ze mnie wypłynąć w tym momencie i też to wyjście nie było dla mnie wcale łatwe, bo to jest to, o czym też zawsze, od czego zawsze w ogóle zaczynam warsztaty czy wykład, że mamy bardzo długą historię magii i wiedźmy, w szczególności kobiety, ale mi się wydaje, że wszyscy, którzy kiedykolwiek zajmowali się wiedzą tajemną, duchową, wiedzieli cokolwiek więcej niż takiego duchowego świata niż przeciętny człowiek, byli szykanowani, byli prześladowani. Historia jest bardzo długa, różnych szykan, prawda, albo to kościół, albo różnego rodzaju siły czy autorytety ścigały po prostu ludzi, próbując, no, próbując uciszyć te głosy, próbując jakby podciąć skrzydła tej mądrości i duchowości, więc to gdzieś tam uważam jest w naszej pamięci duchowej, genetycznej, duchowej i takiej globalnej jakby, prawda? I w momencie, kiedy bardzo dużo osób chce zająć się tą duchowością, odczuwa bardzo duży strach. Ja sama też odczuwałam i jeszcze cały czas pracuję nad tym, strach przed dzieleniem się tym, dlatego że bardzo długo było to coś, za co można było stracić życie albo można było zostać uwięzionym. Więc w momencie, kiedy ja poczułam ogromny zryw, że ja muszę się tym podzielić, odczułam też duży strach, nie? I musiałam po prostu znaleźć swoją ścieżkę, swoją drogę i przez to, że zaczęłam mówić do innych, teraz żyjemy w innych czasach, teraz każdy może się zajmować duchowością, możemy o tym mówić otwarcie i co z tego, że komuś tam się to będzie nie podobało i ktoś tam powie, ej, to jest głupota, ale tak naprawdę możemy mówić i nikt nam nie jest w stanie zagrozić, nikt nas nie jest w stanie wrzucić do więzienia, czy na stos, czy gdziekolwiek, nie? Więc tak naprawdę to są bezpieczne czasy, żeby zajmować się duchowością różnego rodzaju, każdy może mieć swoją, każdy może mówić o tym, co chce na swoim kanale na YouTubie albo gdziekolwiek, nie? I naprawdę jest teraz w porządku, okej, bezpiecznie i każdy może. I to mówię do siebie i do wszystkich naokoło. I wiesz, to też była ścieżka dla mnie, że w tym 2020 roku wyszłam z tym, wrzuciłam na YouTube wideo pod tytułem Jestem ja Wenirie i wychodzę z moim doświadczeniem, z moją praktyką do wszystkich, ale wewnątrz czułam, wiesz, cały czas takie drżenie, dlatego że to jednak no jest to, nie? I powoli też sama oswajałam się z tym, że
wyszłam z szafy, prawda, nazywam się wiedźmą sama siebie, albo jakoś inaczej mówię, że praktykuję czarostwo i nadal jeszcze dużo osób, wiesz, nie wie o tym, ale dużo osób wie i miałam bardzo dużo pozytywnego odbioru. Dużo osób to przeczuwało, wyczuwało to gdzieś tam w mojej pracy, w tym wszystkim, co robię, wiesz, to też nie jest coś, co ukrywałam, ale jakby samo trochę przechodziło. Natomiast mówię, od tego czasu w 2020 roku zaczęłam mówić o tym, prowadzić jakieś warsztaty, wykłady, pisać o tym i generalnie jakby chciałabym dać ludziom tę informację, że można, żeby się oswajać z tą myślą, że to jest ogromna w ogóle społeczność wiedźm, od lat, wiesz, gdzieś przez internet można grupy znaleźć, całe wsparcie ludzi, którzy to robią też od lat i też często w zamknięciu w domu, nie mając w ogóle żadnych ludzi, wiesz, podobnych sobie gdzieś blisko. Dlatego to zaczęłam robić chyba też, wiesz, żeby po prostu połączyć się sama z tą społecznością, ale też, żeby stworzyć pewną społeczność dla ludzi. No uważam, że po prostu to było bardzo potrzebne w tym momencie, nie? No tak, super. Czyli od lat miałaś zestaw swoich narzędzi i miałaś czas je wypróbować, sprawdzić, czy one dla ciebie działają, czy nie. I teraz powiedzmy sobie szczerze, dobrym czasie na wypróbowanie tego, bo wiesz, żyjemy też w takim czasie, gdzie owszem, duchowość jest bardzo powszechna i łatwo do niej dojść, ale mam wrażenie, że czasami ludzie coś lizną i od razu stają się nauczycielami. Ten okres, o którym mówiłaś, ciszy i pracy wewnętrznej, dla mnie brzmi jak coś niesamowicie potrzebnego. To sprawia, że ja tobie po prostu bardziej ufam, jako osobę, którą proszę o jakąś pomoc, jakąś radę, bo ci, którzy mnie znają, dobrze wiedzą, że ja nie znoszę cioci dobra rada. Dla mnie, wiesz, osoby, gdzie ja się dzielę jakimś moim przeżyciem, a jestem dosyć otwarta na to, żeby dzielić się swoimi przeżyciami, i jak ludzie mi dają rady, to raczej potrafię właśnie być asertywna i powiedzieć nie, dziękuję. Również dlatego, że mam swoją praktykę, mam kilka osób, które słucham, śledzę, no i ty jesteś jedną z tych osób, między innymi dlatego, że masz odwagę dzielenia się swoją prawdą. I wiem, że wypróbowałaś to i nie przeczytałaś na innej stronie na Facebooku i umieszczasz. Natomiast powiedziałaś jedną rzecz, że teraz jest to wszystko bardzo dostępne ze względu na media społecznościowe i YouTube i inne takie rzeczy. Natomiast obie wiemy, że jednak nie, że taka wiedza jest również bardzo cenzurowana i obu nam, również ze względu na to, co się stało przy tym słowie na E w 2020, potraciłyśmy konta. Między innymi przez wyrażanie swojej prawdy. Natomiast twoja grupa, ta właśnie z Witchcraft, jeszcze raz podaj nazwę po angielsku, jak ona się nazywa? Witches and Shamans United. Z tego, co widzę, to ona rośnie w siłę. Ona jest anglojęzyczna. Ja mam nadzieję, że zgodzisz się jakoś współtworzyć przynajmniej przez jakiś czas tą kobietę świadomą ze mną, że obudzimy tą grupę. No ale właśnie, ona jest polska, ona jest katolicka. I teraz Zuza, ja rzucę kilka rzeczy, a tobie już jak popłynie, tak będzie. Chciałabym, żebyśmy zaczęły od podstawy, czyli nawet to, co ta pani powiedziała tam na tej grupie, prawda, że kobieta świadoma magii nie potrzebuje. No ale zdefiniujmy to, co mamy, pojęcia, którymi się posługujemy, czyli magia. Czy jest w naszym tytule? O co chodzi z tą magią? Czym jest magia? Myślę, że to jest podstawa, prawda? Druga, kobieta świadoma, no to ja sobie wymyśliłam tą nazwę, kobieta świadoma, kobietą spełnioną, koło 2015-2016 i dla mnie świadomość to była ta uważność, to znanie siebie, ta wolność i odwaga do bycia sobą. Ja uważam siebie za osobę świadomą, poszukującą, ale jak usłyszałam, że kobieta świadoma nie potrzebuje magii, okej, może nie każda, ale ja się tego nie wstydzę i czasami magię lubię, zwłaszcza właśnie rytuały, zwłaszcza duchowość. Natomiast chciałabym, żebyś nam powiedziała taką swoją definicję tej magii, taką swoją definicję tej czarownicy czy tam wiedźmy i
I żebyśmy jednak wskoczyły w ten temat, który uważam, że jest bardzo kontrowersyjny, ale na tej grupie się go nie będziemy bały, czyli słowiaństwo, magia słowiańska, to co Kościół zrobił Słowiankom i to co Kościół, takie pranie mózgu, które nam zrobił. Tutaj myślę szczególnie o tym, kiedy ja coś palnęłam przy naszej rozmowie o pentagramie, a ty tak wspaniale, delikatnie tylko powiedziałaś: nie, Poli, słuchaj, to nie o to chodzi. I mówię sobie, aha, czyli to jest dosłownie jeszcze jedno potwierdzenie, dlaczego my potrzebujemy mieć tą rozmowę. Czy możesz obalić te mity? No i jeszcze jak tam szatan, diabeł i inne takie wskoczą, to już będę bardzo wdzięczna. Czyli magia, wiedźma, kościół, słowiaństwo, szatan i pentagram. Proszę, lecisz. Wszystko w jednym worku. Dobra, więc zacznijmy od początku, od tego, czym jest magia, dlatego że jest dużo mitów. I jak mówisz, mity powstały z pewnego rodzaju propagandy, tak? Może w ogóle zacznę od samego początku, czyli od tego w ogóle, że magia była zawsze, czarostwo i wiedźmiństwo było na terenach naszych, tak samo jak na wszystkich innych terenach na całym świecie, we wszystkich czasach. Były osoby, które zajmowały się magią, które jakby współdziałały ze światem duchowym, żeby wróżyć, leczyć, dawać odpowiedzi, dawać porady, różnego rodzaju rzeczy robić, pomagać głównie ludziom, tak? I takie znachorki były wszędzie, my też je zawsze w Polsce przecież mieliśmy. No i teraz przyszedł Kościół, albo przyszły też innego rodzaju autorytety, jak mówię, czasem to były jakieś rządowe, czy jacyś władcy, czy ktokolwiek. Wydaje mi się, że to też jest patriarchat, to są też ludzie, którym po prostu nie pasuje fakt tego, że inne osoby mogą mieć dostęp do jakiejś wiedzy, do której oni nie mają dostępu. I te wszystkie, że tak powiem, siły opozycyjne, czy Kościół, czy patriarchat, czy ktokolwiek, zawsze próbowały tą magię zdusić i robiąc to, robiły to nie tylko oczywiście paląc na stosach, ale przede wszystkim siejąc strach, no nie? Siejąc strach i propagandę tego rodzaju, że to jest zło, że pochodzi od szatana, a w Kościele zło i szatan to jest największa w ogóle, no największe dno, które może kogokolwiek spotkać. Więc jeśli jakby połączyli wiedźmy i wszystkie kobiety, które gdzieś zajmowały się nawet ziołolecznictwem, ze złem i z szatanem, no to teraz na słowo witchcraft tak samo na zachodzie, tak samo jak na słowo wiedźma w Polsce wszyscy reagują z strachem, tak samo na słowo pentagram, no nie? Natomiast wiedźma to jest kobieta wiedząca, która miała głęboką wewnętrzną wiedzę i która miała być może jakiegoś rodzaju właściwości, którym na przykład mogła leczyć. Także przepraszam, staram się tutaj zmienić. Więc taka kobieta, jak była prześladowana, to była również prześladowana opinią publiczną, tak? I potem to oczywiście się jakby przenosiło na całe społeczeństwa, na całe grupy społeczne, tak? Na zastraszanie, na prześladowanie. To były nie tylko autorytety, to byli już wszyscy. I teraz kobiety nawzajem sobie również to robią, że potrafią powiedzieć sobie, że to jest nieprawda, że i tak dalej. Natomiast ta wiedza i ta mądrość jest w każdej z nas, kobietach i mężczyznach również, prawda? Tylko że kobiety były jednak trochę jeszcze bardziej prześladowane. Więc to są początki, prawda? To jest to, co się działo. No i teraz mamy czasy współczesne, kiedy już nie ma prześladowań, natomiast jak mówię, ta wiedza, ten strach gdzieś cały czas jest, do tego jest to podsycane jeszcze w Polsce bardziej, bo mówiłaś wcześniej, tak, w Anglii jest łatwiej, w Anglii jest większa wolność wyznaniowa, jest wiele różnych wyznań, jest wiele religii i czarostwo i Wicca na przykład to jest taka religia, którą jakby wyznają też wiedźmy, ale nie wszystkie Wikanki są wiedźmami i na odwrót, jest jakby jedną z większych grup wyznaniowych tutaj, więc to jest jak najbardziej tolerowane i przyzwalane. W Polsce jest duża mniejsza tolerancja i przyzwolenie na to, chociaż grupy są tak samo bardzo duże i pogaństwo całe, które jakby to jest powrót do naszych właściwie korzeni słowiańskich, czasów przedchrześcijańskich. Jest tak naprawdę, grupy są liczne i coraz liczniejsze, prawda?
ludzie zaczynają odchodzić od kościoła, zaczynają szukać tych jakichś naszych przodków, którzy gdzieś tak naprawdę czcili naturę, czuli połączenie z energiami naszej ziemi. Wszystko okej. Kaszel się zdarza. Kaszel oznacza, że ktoś mówi coś ważnego, ważna prawda przechodzi, także to jest bardzo dobrze. No, więc... Pomyślałam sobie o czymś i mi przyszło. Tak, to wszystko okej. I właśnie może najpierw odczaruję pierwszą iluzję i propagandę, czym jest w ogóle magia. Także magia nie jest tym złem, o którym mówimy, nie jest dziełem szatana. Magia jest zbiorem pewnych praktyk, powiedziałabym, filozofią też, do tego, jak wygląda świat duchowy, do tego, że w ogóle jest świat duchowy, że jest na równi z materialnym światem. Magia to jest też wiedza gdzieś tam pokoleniowa, którą przekazują sobie też kobiety najczęściej, ale też mężczyźni jakby z pokolenia na pokolenie, ale to też jest wiedza intuicyjna, do której można głęboko się gdzieś dokopać i z niej korzystać, tak? To jest to, co ja zrobiłam, bo ja nie mam przekazanej wiedzy, ja mam wiedzę odkrytą w sobie, ale też oczywiście pokazaną przez nauczycieli, więc to jest i przechodzi. I to są praktyki. I to jest też, magia to jest też sposób współpracy ze światem duchowym. To jest wiedza taka, że że ze światem duchowym można współpracować i wpływać na rzeczywistość. Efekty mogą być takie, że można przyciągnąć do swojego życia coś, można to życie oczyścić. Nie tylko mówimy o oczyszczeniu i uleczeniu ciała, ale również duszy, naszego całego życia. Możemy przyciągnąć lub wyrzucić z niego pewnego rodzaju jakieś rzeczy, które nam się przydarzają, osoby, sytuacje. Także wszystko generalnie jest energią, wszystko jest w połączeniu z światem duchowym i my po prostu, magia to jest jakby nauka o tym, jak nawigować pośród tego, nie? Nawigować pomiędzy światem duchowym, materialnym. Ale magia dla mnie to też jest przede wszystkim ścieżka duchowa, dlatego że gdzieś na początku magii może jest taka fascynacja tym, że można coś zmienić, można zrobić rytuał, przyciągnąć pieniądze i fajnie. To jest super, natomiast gdzieś po drodze, jak człowiek zaczyna się wgłębiać, to na ścieżce naszej pojawiają się różnego rodzaju rzeczy, problemy, sytuacje, czasami nie wiadomo o co chodzi, czasami różnego rodzaju emocje. I to nazywane jest często cieniem, praca z cieniem, albo po prostu praktyką ze samą sobą. I w tym momencie też mamy dużo różnego rodzaju narzędzi, jest ich bardzo wiele. Każdy tak naprawdę w magii musi znaleźć swoją ścieżkę. To jest bardzo wolna filozofia czy praktyka. Tutaj nie ma jakiejś hierarchii, nie ma ustalonej ścieżki, nie ma ustalonego sposobu działania. Bardzo, bardzo trzeba już poszukiwać w sobie. Przynajmniej ja tak magię widzę, jest też magia tradycyjna i też są koweny, ale ja jakby idę taką ścieżką bardzo indywidualną, wszystkich jakby wspieram w takim poszukiwaniu własnej ścieżki, więc mamy narzędzia do tego, żeby pracować właśnie z rzeczami, które się pojawiają w życiu i możemy przetransformować różnego rodzaju rzeczy. Nie zawsze chodzi o to, żeby wywalić jakieś złe rzeczy z naszego życia i przyciągnąć dobre, tylko żeby właśnie płynąć w tym wszystkim. Także to jest magia. Magia to jest duchowość, to jest ścieżka duchowa, nie? I to jest moim zdaniem w ogóle piękne i bardzo też takie wspierające, jak to się mówi, empowering, nie, po angielsku, bardzo wspierające, szczególnie dla kobiet, tak, wzmacniające dla kobiet w szczególności, bo kobiety no, są na takiej pozycji niestety, że są często w bardziej takich sytuacjach no, ciężkich i w których są zależne od innych i nie mają nie czują tej swojej siły, nie mają swojego głosu. No zresztą bardzo wiele osób, nie tylko kobiety, ale w dużej mierze kobiety. I teraz te kobiety mają w sobie tą ogromną moc, tą wiedzę. Ta wiedza jest intuicyjna, emocjonalna, to nie jest wiedza, prawda, gdzieś wyuczona, w książkach przeczytana, jak mówiłaś, tylko to jest coś, co jest przeżyte, odczute. I ta magia pokazuje właśnie, jak bardzo
duża ta wiedza i moc jest, daje narzędzie do ręki, żeby wyjść ze wszystkich takich negatywnych sytuacji w życiu i też pokazuje, jak wielka jest wolność, nie? Jak wielką mamy wolność, jak wiele możemy, że nie ma żadnych granic. I świat duchowy naprawdę nam pomaga jakby stworzyć nasze życie takie, jakie chcemy. Także to jest dla mnie magia, wiesz, i w tym wszystkim pentagram to jest po prostu pewnego rodzaju symbol, który jest dużo starszy niż cały Kościół, niż wszystko w ogóle, co znamy. To jest symbol archaiczny gdzieś tam, wiesz, w różnych kulturach zresztą. Dla mnie jest to symbol po prostu 4 żywiołów i 5 właśnie magii albo miłości, jak niektórzy mówią. To jest coś, co po prostu jest pewnego rodzaju ekspresją. Niektórzy lubią ten symbol, niektórzy nie lubią. Co jest fajne w naszych współczesnych czasach, jest to, że my możemy wyrażać tą magię, wyrażać bycie wiedźmą i możemy sobie nosić czapki i pentagramy i kryształy i wszystko to jest okej. Nikt nie ma prawa nam przyjść i tego zabrać i powiedzieć, że won stąd, prawda, bo nosisz pentagram. Więc jest duże przyzwolenie i to jest jednego rodzaju ekspresji tego, jak się ubieramy, jak wyglądamy, co mówimy, nie? Więc taka iluzja, którą mamy od dawna gdzieś właśnie szczególnie w Polsce, trzeba się temu przyjrzeć, skąd właśnie to pochodzi i czy jak mówimy, że na przykład duchowość tak, ale magia nie, albo tak, duchowość tak, ale wiedźmy to B, to się trzeba zastanowić, skąd to pochodzi, nie? Bo to naprawdę właściwie jest tym samym. Natomiast mam wrażenie, że może magia i wiedźmy są trochę bardziej też osadzone w ciele, w emocji i w dzikości. To jest też kolejna rzecz, którą jakby Kościół, patriarchat bardzo chciał zawsze w nas zdusić, bo jak ktoś ma w sobie ten element chaosu i dzikości, to nie może być kontrolowany w żaden sposób. To tak, osoba jest bardzo wolna wtedy, nie? Jeśli cała grupa osób, kobiet będzie w ten sposób wolna i dzika, no to nikt nie jest w stanie nam niczego narzucić, nie? To możemy zmieniać prawo, możemy zmieniać społeczeństwo, możemy naprawdę i dużo zmienić w sobie i w społeczeństwie, w kraju, wszędzie. Więc to jest ogromna siła i to jest też coś, co w nas zawsze było zawstydzane. Nasze ciało, nasze emocje, nasz instynkt, nasz naturalny instynkt. Tak, bo to jest który... seksualność. Ty teraz Tak. mówisz, nie użyłaś tego wyrażenia, ale wszystko, co mówisz, że cielesność, że wolność, naturalność, w jakiś sposób zwierzęcość, to jest wszystko bardzo takie leśne, takie wręcz korzenne, prymitywne, ale w takim najlepszym słowa tego znaczeniu, takie od prababek, takiego od pierwszej matki. No ale to wszystko jest bardzo seksualne i to jest wszystko to, czemu Kościół i patriarchat, wiesz, walczy, z czym walczy 2000 lat. Tak, dokładnie. No. Ja sobie pozwolę nie wchodzić tutaj w moje przedłużenia rozmowy, bo zaprosiłam Ciebie do tego i chcę, żeby osoby Cię poznały. Jeżeli chcecie wiedzieć, co ja sądzę na ten temat, to zapraszam na Poli the Polish Feminist i inne takie grupy. To dzisiaj mamy Dzień Zuzy, natomiast pozwolę sobie na jedną taką uwagę, bo może faktycznie mieszkając w Londynie jest to trochę inaczej. Ja teraz, wiesz, jak nagrywałam pierwszy wywiad z Ewą, gdzie ja byłam? W Danii. Jak nagrywałam wywiad z Tobą, byłam w Niemczech, a teraz jestem w ogóle w Austrii. I ja się bardzo cieszę, że mam możliwość podróżowania i życia, i pracy z tymi narodowościami, bo też daje mi to większy background, tło do tego, żeby mieć pewną ocenę, żeby móc spojrzeć, jak kobiety się noszą, jak są traktowane, jak małe dziewczynki. Ja pracuję z dziećmi 12, 13, 14 lat, no to już są młodzi dorośli, albo im się tak wydaje i już obserwuję pewne rzeczy, które się dzieją. I jako projektantka mody, stylistka, bardzo dużo uwagi zwracam na to, jak ludzie prezentują siebie, swoje charaktery, swoją wiarę. I to, co powiedziałaś o noszeniu kryształów, ubieraniu się w pewien sposób, musiałam sobie napisać to, bo
Ja teraz przeszłam bardzo dużą zmianę, wchodzę nareszcie to, kim zawsze chciałam być, co dla mnie jest jakiś rodzaj hipiski, gdzie to jest następna definicja, która jest odbierana w różnych kręgach w różny sposób, ale ogólnie wiąże się z czymś nie do końca pracowitym, nie do końca poważnym i ja jednak myślę, że to jest trudne. Ty powiedziałaś noszenie kryształów i pentagramów i jest okej, masz rację oczywiście, natomiast ja sobie pozwolę zauważyć, że jednak w pewnych kręgach, zwłaszcza tych takich full matrix, takich systemowych w pracy, zwłaszcza jak ktoś chce na przykład dostać pracę biurową, powiedzmy sobie szczerze, nie wyobrażam sobie sytuacji, że osoba przyjdzie właśnie ubrana jak leśny skrzat i dostanie pracę recepcjonistki czy innej pani w banku. Nie mówię, że to jest dobrze, ale wydaje mi się, że jednak społeczeństwo jest na tyle wyprane tutaj, wiesz, przez Kościół, przez właśnie takie szanowanie. Tam w pewnym momencie też powiedziałaś coś takiego, że społeczeństwo nas ogranicza. Nie pamiętam dokładnie tego zdania, które użyłaś, ale mi się też od razu się chciałam z tobą zgodzić, bo mam wrażenie, że w jakiś sposób my same siebie cenzurujemy. Może ty już nie i może nasze tutaj dziewczyny, które nas oglądają również nie, bo jednak kobiety świadome, kobietami spełnionymi są, ale mam wrażenie, że ogólnie społeczeństwo nie daje przyzwolenia na takie rzeczy. Oczywiście teraz może noszenie ciuchów bardziej naturalnych eko jest w modzie, ale ja mówię tutaj o takim w byciu w zgodzie ze sobą i niecenzurowaniu się, nie przebieraniu się dla społeczeństwa. Wiesz, o co mi chodzi? Czy już kompletnie cię zgubiłam? Nie, jasne. Wydaje mi się, że jednak jeżeli nie jadę na Rainbow, to na spotkania rainbowowskie, to jednak w mieście ubieram się zupełnie inaczej. Ale może jestem tylko jedyna. Dziewczyny, napiszcie nam w komentarzach, piszcie nam w ogóle, co sądzicie na temat rozmowy, ale też jeżeli macie jakieś pytania, to jest bardzo dobry moment do tego też. Później się do nich odniesiemy. Tylko chciałam tak wtrącić, że wydaje mi się, że jednak może w Londynie jest trochę inaczej, ale jak jeżdżę po tych takich miastach, zwłaszcza małych, to wydaje mi się, że kobiety swoją wiedźmowatość bardzo cenzurują. Wiesz, każdy cenzuruje na tyle, na ile być może musi, albo czuje, że musi. Ja porównuję to z czasami, kiedy to, wiesz, groziło więzieniem i stratą życia, wiesz, na stosie. Teraz nie jesteśmy w takich czasach, teraz cenzura jest, no wiesz, opinią społeczną albo naszą własną opinią. I tak, masz rację, trudniej jest może dostać pracę jako recepcjonistka, ale to już jest jakby nasz indywidualny wybór. Każdy sobie może iść do sklepu ubrany jak chce, prawda? Ja mówię o tym, że nie ma według prawa nikt nam tego zabronić. To, jak ktoś się z tym czuje, wydaje mi się, że to już jakby jest taka personalna negocjacja tego, na ile czujesz, że możesz pewne rzeczy, nie? Ja też nie czułam, że mogę, jakby może nie kwestią ubioru, ale na przykład mówić o pewnych rzeczach, właśnie przy znajomych, nawet przy ludziach, którzy mnie znali, mieli pewną percepcję mnie i teraz jak zacznę wychodzić z tym, że jestem wiedźmą, nawet wrzucanie głupich postów gdzieś na Facebooku, wiesz, miałam osobne strony na to, natomiast na moją ogólną stronę wrzucanie to też było to pewnym procesem. To jest chyba raczej kwestia, ile sami sobie przyzwolimy na to, nie? Na ile sobie pozwolimy. Widziałam nieraz recepcjonistki ubrane bardzo kolorowo, widziałam też kobiety, które może nie mogą albo nie chcą tego robić publicznie i mogą to robić prywatnie. To jest jakby każdego indywidualna sprawa, nie? Ja myślę, że to jest też ważne, żeby jakby zrozumieć, że każdy w tym wszystkim jest na tyle gotowy, na ile jest i na tyle jest też otwarty w tym, na ile jest, no nie? Nie mam nigdy, wiesz, jakby chęci, żeby jakąkolwiek wywoływać presję albo przekonywać kogokolwiek, wiesz, do tego, żeby iść w tą stronę, czy w jakąkolwiek stronę. To jest bardzo indywidualna ścieżka, to jest bardzo indywidualna rzecz, duchowość, nie? I każdy też jakby ma swoje tempo i swoją jakby, jak to się mówi, przestrzeń na tyle, ile może rzeczy przyjąć w danym momencie.
i przyspieszanie tego lub wiesz, jakiekolwiek ocenianie, czy nie, no w ogóle po prostu nawet rozmawia o tym, jakby nie pomaga, nie? Jakby każdy po prostu musi to, że tak powiem, sobie we własnym tempie odczuć i wydaje mi się, że też, i to jakby dotyczy również nas, nie? Czyli jakby jak ja nie jestem jeszcze gotowa, żeby wyjść z pewnymi rzeczami, to lepiej, żebym dała sobie na to czas, żeby to zrobić na spokojnie, bez jakiegoś presji, zamiast tego, żeby mówić sobie, no przecież powinnam ten pentagram teraz nosić, bo przecież już jestem wiedźmą, tak? No to co? Ale to jest niepotrzebna presja. Duchowość jest bardzo delikatna, moim zdaniem, w nas i to się wszystko cały czas rodzi. Mamy duży zryw duchowy teraz, moim zdaniem, w ogóle na świecie i wiesz, jakby ciśnięcie w jakąśkolwiek stronę też powoduje, że być może nie pójdziemy w dobrą stronę. Ja odczuwam bardzo teraz ostatnio też coś takiego, bo bardzo dużo, wiesz, robiłam różnych kiedyś warsztatów i tak dalej, jakiegoś rozkminiania, pracy, procesów i teraz coraz bardziej zaczęłam odczuwać, że najlepszą praktyką to jest po prostu siedzieć i być, no nie? I patrzeć się w niebo. I to też jest potrzebne i tutaj nie trzeba ani z tym wychodzić, ani tego nawet wyrażać. Po prostu najlepiej jest być i odczuwać, nie? Jak najwięcej w ciele. I to jest teraz głównie moja praktyka. Ja z tej przestrzeni przychodzą do mnie rzeczy, nie? Z tej przestrzeni mówię na przykład do ludzi i tak dalej. Także wszystko wiesz, wszystko dla każdego w każdym tempie. Jeśli ktoś ma na przykład też jakieś, wiesz, zdanie przeciwne do mnie, to ja też się nauczyłam, żeby jakby nie oporować temu, nie? Że jeśli ktoś uważa, że to jest nie do końca na przykład świadomość nie idzie w parze z magią, okej, nie, w porządku, nie? Jakby zapytam dlaczego, bo jestem ciekawa skąd to wychodzi, ale jakby to tyle. Na przykład jeśli chodzi o moje warsztaty, o których powiem na końcu, to też nigdy nie namawiam nikogo, nie? Daję informację, że to jest, natomiast kto przyjdzie, ten przyjdzie, no tak samo na przykład, kto jest gotowy, to jest gotowy. Tutaj nie ma po prostu, to nie jest żaden wyścig, nie? Żeby więcej czy coś. To jest nasze społeczeństwo, które jest tak nastawione trochę właśnie na robienie, na, wiesz, na bycie pierwszym, więcej może czegoś, jakby chcemy gdzieś być też, no nie? Natomiast to nie jest magii najlepsza droga, moim zdaniem, nie? Nice. Ja się chyba jeszcze tylko dotłumaczę, że mi chodziło o taką wyśmiewczość, że to jest chyba to coś, co ja jako projektantka mody, wiesz, kompletnie projektując zupełnie inne rzeczy, albo na przykład bardzo młoda osoba, która chciała wyrazić siebie przez strój. Mnie bolało to, że w polskim społeczeństwie było mi powtarzane, moja własna mama mi cały czas mówiła, jak cię widzą, tak cię piszą. Teraz w kwestii na przykład feministek, które pokazują się w telewizji, też na przykład usłyszałam najczęściej w domu rodzinnym, prawda? No nawet się nie ubrała, nie mogła się umalować, nie mogła włożyć jakiegoś żakietu. Ludzie za bardzo zwracają czasem uwagę na to, jak osoba się prezentuje, a nie to, co ma do przekazania. I to o to mi chodziło, ale tak dobrze, to ja słyszę, co mówisz, to ja muszę znowu wyhamować i dać polskiemu społeczeństwu czas. Zresztą ja bardzo przepraszam, bo mnie tam trochę nie było. Ja mam nadzieję, że rzeczy się zmieniają. Za niedługo przyjadę, będę mogła sama sprawdzić. Ale dlatego właśnie ja chciałam dać Tobie możliwość wykorzystania moich platform mediów społecznościowych i dać dziewczynom możliwość sprawdzenia, czy to, co Ty znasz, lubisz, czy z nimi to rezonansuje. Bo ja lubię nazywać siebie Nokią, to tylko pokazuje, ile mam lat, bo ja lubię łączyć ludzi, connecting people, tak? Tak była kiedyś taka reklama Nokii, Nokia Connecting People i właśnie dlatego robimy dzisiaj to. I podoba mi się to, co powiedziałaś. Jeżeli ktoś ma ochotę, ma możliwość i chce tu być, to się dzieje. Natomiast ja chciałam jeszcze wrócić do kwestii pieniędzy, bo myślę, że nie jestem jedyną osobą, która jak słyszy magia, rytuały, to miałaby ochotę, żeby te pieniądze inaczej i może jakimś takim szerszym strumieniem płynęły. A druga rzecz to jest, druga rzecz to mi umknęła, czyli chciałam Cię zapytać, czy można wykorzystać Twoim zdaniem właśnie magię, czy jakieś rytuały, i czy na przykład Ty sama próbowałaś i co zadziałało dla Ciebie?
Czy mogłabyś nam to powiedzieć? Teraz jest 19:48. Nie wiem, co możesz nam powiedzieć w tak krótkim czasie, ale może coś? A Słuchaj, chyba pieniądze i miłość, to chyba są takie dwa najczęściej pytania, o które osoby się pytają, prawda? Jak jest kwestia, że jest magia, to od razu jest, czy mogę kogoś pokochać albo czy ktoś do mnie przyjdzie i czy mogę mieć więcej kasy. O. mhm. No więc może powiem w ogóle o właśnie samym fakcie, jak w ogóle można korzystać z magii w ciągu takiego dnia czy życia, tak na co dzień powiedzmy. Więc mówi się w magii o rytuałach, które trochę są też takie straszne. I chciałabym to też odczarować, to znaczy rytuał to jest jakaś czynność, którą w magii robi się to z intencją, powiedzmy, tak? Czyli przeznacza się na to pewną przestrzeń, która będzie miała jakieś specjalne przeznaczenie, przeznacza się na to konkretny czas, przeznacza się na to pewnego rodzaju jakieś rekwizyty. To wszystko jest po to, żeby jakby odzwierciedlić w materialnym świecie nasze wewnętrzne intencje. Dlatego, że można dużo afirmować i medytować, i to wszystko też jest częścią duchowości, ale często to pozostaje w naszej głowie, jak myślimy o tym, i ja nie mówię, że afirmacje nie działają, bardzo działają i warto je robić, tak jak i medytacje, tak jak i wszystko, i to jest też częścią praktyki magicznej, ale magia wychodzi też w stronę materialną, w stronę materialnego świata, i żeby zadziałała, to trzeba mieć pewnego rodzaju odzwierciedlenie w postaci przedmiotów. Nie trzeba, można, oczywiście, nie? To wszystko jest też dowolne i to też się robi indywidualnie. Natomiast żeby magia zadziałała, to robi się właśnie pewnego rodzaju rytuały, na przykład jeśli chodzi o pieniądze, prawda? Przeznacza się powiedzmy jakieś miejsce gdzieś na stole, stawia się te świeczki, kładzie się pieniądze i do tego wszystkiego takimi trzema, może powiem najpierw też jeszcze takimi trzema elementami podstawowymi magii, to jest właśnie skupienie woli, czyli w danym momencie z daną intencją, to jest energia, której potrzebujemy, którą się jakby w nas uczymy też transformować, uczymy się odczuwać przede wszystkim, uczymy się pobierać przede wszystkim z ziemi, z natury, czyli są to wszystkiego rodzaju praktyki uziemienia, i tę energię łączymy z naszą siłą woli, z naszą intencją, klarujemy też intencję, którą chcemy jakby wykorzystać w tym procesie, i do kupy składając wszystko robimy rytuał, czyli robimy też pewnego rodzaju fizyczne czynności, to może być taniec, to mogą być jakieś gesty, to może być głos. Bardzo ważne jest, żeby to właśnie wszystko umaterialnić w świecie naszym tutaj fizycznym, za pomocą naszego ciała, za pomocą naszych zmysłów, i z tym łączymy naszą wyobraźnię, nasze emocje i składamy to wszystko w jedną całość. I to jest rytuał, prawda? I ten rytuał, oczywiście, że teraz jakby nie do końca mam czas, żeby powiedzieć dokładnie, jak to wygląda, to będzie na warsztatach, będziemy przeprowadzać ten rytuał, żeby zrozumieć, na czym to polega, natomiast tego rodzaju rytuały, którego początkiem są właśnie afirmacje, jak najbardziej działają. Ja w ten sposób załatwiam sobie, że tak powiem, załatwiam sobie mieszkanie, to znaczy nie to, że dostałam je z jakby, wiesz, ze świata, natomiast udało mi się znaleźć mieszkanie, co było bardzo trudne, ale jednak jakimś cudem udało mi się znaleźć bardzo piękne mieszkanie, i pomogłam sobie w ten sposób właśnie w momencie, kiedy zostałam wręcz wyrzucona z poprzedniego mieszkania, także mogłam wpaść w panikę, a nie wpadłam, tylko oparłam się na magii i zaczęłam robić różnego rodzaju procesy, rytuały, i w tydzień znalazłam kolejne mieszkanie, w którym już mieszkam długo i jestem zadowolona. Także bardzo dużo rzeczy pomaga i bardzo dużo rzeczy można przeciągnąć w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o miłość, to uważałabym z tym, dlatego że nie poruszyłyśmy jeszcze jednego tabu magii, którym jest to, że magia może być też wykorzystana w zły sposób. Bardzo dużo osób chyba ma to na myśli. Również w Polsce, tutaj chyba to głównym zarzutem na Zachodzie, jak mówisz witchcraft, to od razu wszyscy kojarzą to z jakąś złą wolą, prawda? Więc muszę powiedzieć o tym, że magia jest tak jak miecz, no nie, obosieczny. Można go wykorzystać, żeby się obronić, żeby sobie utorować drogę przez dżunglę, ale można też kogoś zranić, prawda? To jest tak jak ze słowem. Możesz kogoś wspomóc i dać mu dobre słowo, możesz dać mu złe słowo. I tak naprawdę intencja
która się kryje, jest w danym człowieku. To jest może, wiesz, łatwiej jest winić magię i czarostwo za jakieś złe uczynki czy rzeczy, no tak naprawdę to jest człowiek, który ma złą intencję, który chce ranić. I są ludzie, Totalnie którzy ma dla mnie i, sens. i są ludzie, którzy stosują magię w ten sposób. Nie będę kłamać, że magia to nie jest wszystko, wiesz, światło i serduszka. Są różnego rodzaju ludzie, stosują to w różny sposób. Można manipulować. Magia to jest sposób manipulacji rzeczywistością też, prawda? To jest wpływ na rzeczywistość materialną. Więc można to robić w taki sposób i w inny. My możemy pomóc sobie i się uleczyć, ale ktoś może też chcieć komuś zaszkodzić. I ja bym tego nie używała w ten sposób nigdy. Uważam, że to jest bez sensu po prostu. I to też opiera się tak naprawdę na strachu i braku jakby umiejętności komunikacji na przykład z ludźmi, nie? Bo łatwiej jest być może ktoś ma takie możliwości zaszkodzić komuś, zamiast komuś pójść i powiedzieć, o co ci chodzi i co ci nie pasuje, prawda? To jest dużo trudniejsze często dla ludzi. I widzę to używane właśnie w ten sposób. Są sytuacje, kiedy się to stosuje w bardzo takich ekstremalnych sytuacjach, na przykład w samoobronie, zdarza się. Ja raczej się tym nie zajmuję, raczej działam w inny sposób i tutaj właśnie chcę powiedzieć o przyciąganiu miłości. To znaczy, uważam, że bardzo ważne jest, jak się klaruje intencje w magii. To jest też jeden z filarów, których uczę. To oprócz energii, oprócz Klaruje intencje. klaruje się intencje. Tak, to jest jeden Dziewczyny, robicie notatki? Spokojnie, to wszystko będzie na warsztacie. Wszystko to będzie na warsztacie. Teraz tylko pokrótce wyjaśniamy, że są. Przyciąganie miłości, tak? Tak, mówimy o przyciąganiu miłości. Ja polecam, żeby tego nie robić. To znaczy, Okay. być może jest dobrze zrobić rytuał, żeby zawsze najlepiej moim zdaniem pracować jest nad sobą. Jeśli dla siebie przyciągniemy miłość, w sensie otworzymy własne serce i zaczniemy pracować nad miłością do samego siebie, co też można robić świetne rytuały i bardzo dużo sobie pomóc i tak naprawdę to jest cały proces uzdrowienia, to ta miłość na zewnątrz, w zewnętrznym świecie się pojawi. Przyciągnięcie być może dobrego dla nas partnera jest też tak dla mnie rzeczą Natomiast jeśli chcemy przyciągnąć konkretną osobę, to trzeba mieć na względzie to, że to już może być pewnego rodzaju manipulacja wolą drugiej osoby, prawda? Po pierwsze, nie wiemy, czy ten partner tak naprawdę jest dla nas dobry, bo nie znamy przyszłości, nie do końca nigdy nikogo nie znamy i nie wiemy, czy ten związek to rzeczywiście jest dla nas dobre. Po drugie, ja uważam, że nie wolno, to znaczy nie wolno, tylko są konsekwencje tego, narzucać komuś wolę, no nie? Tak samo jak nie, to jest właśnie ta część magii, którą jakby się nie zajmuje. Jeśli nie chcemy kogoś zmusić do pewnego rodzaju działania, to tak samo nie chcemy kogoś zmusić, żeby nas kochał, prawda? To jest miłość, to jest jak przeciwieństwo miłości. Miłość to jest wolność, tak? Dajemy komuś wolność, żeby nas kochał lub nie. To jest, wiesz, wybór tej osoby. Natomiast jeśli próbujemy tutaj coś narzucić, mówię o konkretnych przypadkach, mówię na przykład, jak do mnie dużo osób się odzywa i mówi, bardzo mi się podoba ta dziewczyna, czy możesz dać jakiś rytuał, żeby ona się we mnie zakochała? A ja mówię, nie, mój drogi, bo ta dziewczyna może wcale się nie chce w tobie zakochać, może to nie jest jej ścieżka, może to nie jest twoja ścieżka, skąd możesz wiedzieć, nie? Takich rzeczy uważam nie powinno się robić, bo może sobie bardziej zaszkodzić po prostu, może to być potem jakiś związek, w której dwie osoby czują się uwiązane i to nie jest dobre. Ogólne wysłanie intencji, chcę miłości w życiu, jak najbardziej, nie? Najlepiej pracować nad sobą i daję sobie tyle miłości, że jeszcze do tego przychodzą do mnie osoby, które mnie kochają. Natomiast pieniądze wydaje mi się, że jest okej. Natomiast mówię, trzeba deklarować to w taki dosyć mądry sposób, tą intencję. Intencja nigdy nie jest na przykład negatywna, czyli na przykład nie chcę pracować w tej pracy, w której teraz pracuję, bo to jest zasilanie z kolei rzeczy, której nie chcemy i energia płynie nie w tą stronę, chcemy, żeby energia płynęła w stronę tego, czego chcemy, nie? Więc to są takiego rodzaju różne właśnie mechanizmy i praktyki, które się używa, żeby współpracować z tą energią, jakby pokierować ją w dobry sposób i połączyć ją z naszą intencją i no to wszystko jest właśnie rytuał, to jest właśnie wszystko ta praktyka, o której ja mówię, którą ćwiczy się, to jest ćwiczenie, każdy może się tego nauczyć. Jasne, że niektórzy rodzą się z takim talentem, no to jak ze wszystkim, nie? Ale tak naprawdę większość osób może poczuć sobie tą moc. Każdy na moich warsztatach czuje energię, każdy na moich warsztatach czuje przepływ w uźmieniu energię ziemi, energię własnego ciała,
każdy ma jakieś doświadczenia, bo każdy absolutnie może tego doświadczyć, praktykować, to się praktykuje tak jak mięsień, tak jak medytacja, rozwija się to i każdy może to stosować potem w życiu, no nie? Także różnego rodzaju rzeczy, przyciągać rzeczy, ale też uzdrawiać, też magia służy temu, żeby zrozumieć pewne rzeczy, dlaczego się to dzieje, dlaczego szef na mnie zawsze się wydziera, nie? Dlaczego, żeby zobaczyć pewnego rodzaju mechanizmy w naszych życiach, które się powtarzają i potem uwolnić to. Magia jest dużo głębszą praktyką i te narzędzia sięgają dużo głębiej niż tylko właśnie ustawienie sobie wszystkiego, żeby było miło i komfortowo, nie? Jak mówiłam, na naszej ścieżce pojawiają się różnego rodzaju cienie. Zaczynamy je zresztą może bardziej zauważyć. Im bardziej nasza świadomość rośnie, pracujemy nad własnym umysłem, nad energią, nad intencjami, to zaczynamy zauważać pewne mechanizmy, rzeczy się powtarzają, spotykamy pewne sytuacje, być może których byśmy nie chcieli mieć w życiu, zaczynamy zadawać pytania. I magia właśnie pozwala się wgłębić w to, pozwala uzdrowić pewne rzeczy, tak samo jak uzdrowić choroby, tak samo jak uzdrowić być może te części nas, które przyciągają osoby, toksyczne sytuacje, toksyczne, negatywne, ból, choroby, wszelkiego rodzaju jakiś dyskomfort, czy cokolwiek, co nam po prostu nie pasuje, nie? I magia właśnie zawiera w sobie różnego rodzaju narzędzia i techniki, żeby z tym pracować, nie? Ja zawsze mówię, że to nie o to chodzi, żeby coś wywalić, tylko żeby pracować z tym, przetransformować to, przyjrzeć się temu. I dla mnie tym jest magia, nie? Ja robię tam czasami jakiś rytuał, żeby przyciągnąć sobie trochę więcej pracy, nie? Czyli żeby ustabilizować finanse, ale to też nie zawsze, to też nie jest powiedziane, wiesz, to nie jest maszyna, nie? Naciśniesz guzik i idzie, bo jeśli robisz cały czas rytuały na pieniądze, a to nie działa, to znaczy, że gdzieś jest głębiej coś, co powoduje, co blokuje ten przepływ tej pieniędzy. Pieniądze to jest też energia, nie? To jest piękna energia obfitości, która być może w nas nie płynie z jakichś głębszych powodów, którą Gdzieś jest sami... zablokowana i Tak, trzeba jest zablokowana. blokadę, tak? Dokładnie, tak, trzeba się wgłębić, trzeba poszukać, są różnego rodzaju właśnie techniki, to jest kolejny mój warsztat, który nazywa się właśnie praca z cieniem i samouzdrawianie, tam się właśnie przyglądamy głębiej temu, dlaczego coś nie działa i co potrzebujemy zrobić i wchodzimy głębiej w siebie i w swoje ciało, nie? Ale magia jest, jakby praktyka magiczna jest takim początkiem drogi tego, żeby w ogóle zrozumieć, że jest świat duchowy, on nam może pomóc, możemy z nim współpracować, możemy zmienić rzeczy w swoim życiu. To jest bardzo super narzędzie właśnie takiego wzmocnienia nas i jakby zrozumienie tego, że jesteśmy wolni w tym, że nie musimy tkwić w sytuacjach, w których jesteśmy, że możemy zmienić te sytuacje. Jeśli ktoś czuje, że jest w jakiejś więzieniu, wiesz, umysłu albo sytuacji zamkniętej, bez wyjścia, to magia jest właśnie tym, co pomoże z tego wyjść, bo to jest taki trochę jakby skrót, nie? Kiedy fizycznie nie widzisz możliwości, żeby coś się zmieniło, to magia właśnie daje ci to możliwość takiego trochę przeskoczenia, wiesz, poprzez inne wymiary w miejsce, w którym już człowiek czuje się lepiej i nie musi to mieć żadnej logicznej ciągłości, nie trzeba wiedzieć jak, bo jak to jest pytanie umysłu, więc jeśli pytasz jak, to już od razu zamykasz się troszeczkę w takiej umysłowo-materialnej pułapce. Nie pytamy jak, mówimy, że chcemy, wysyłamy intencje i skaczemy od razu do miejsca, w którym już to się zadzieje, nie? Tego tu jest dużo pracy oczywiście z wyobraźnią, z tym, że przyzwolimy sobie na to, to jest też bardzo ważne, nie? Także to jest ogromna praktyka, nie? To jest ogromna praktyka, głęboka ścieżka, transformująca, jak najbardziej. Ja jestem zupełnie inną osobą niż byłam 20 lat temu i bardzo się z tego cieszę. Także dużo zmieniłam w sobie, bardzo ja się zmieniłam, robię zupełnie inne rzeczy i z zupełnie innymi uczuciami niż miałam kiedyś. To jest chyba najważniejsze, czuję się zupełnie inaczej niż kiedyś. Także polecam, no nie, w jakikolwiek sposób zahaczać o duchowość i po prostu praktykować. Jak widzicie, Zuza płynie i to jest piękne, dlatego ja jak tylko mogę wejść w słowo, to daję jej kilka zadań. Bardzo chciałam, cześć Gosiu, tak podamy stronę, chciałam przywitać Gosię, dziękuję za komentarze i za pytania, zaraz je przeczytam.
Zuza, nie wiem, czy ty widzisz na Facebooku pytania. Kasiu, pozdrawiam cię. Fajnie, że masz taką pracę, gdzie możesz nosić to, co chcesz. Dorota, witam. Marlena, witam. Fajnie, że z nami jesteście. Witamy oczywiście wszystkie osoby, które będą odsłuchiwać to w momentach dla was ważnych. Gosiu, jeżeli chodzi o stronę internetową, to ja próbowałam ją wpisać do tego opisu na live'ie. Skoro pytasz, to pewnie nie zadziałało. Tam powinien być taki link. Poczekaj, show. Ja tu show, a on nie show, no? Pokazuję? Ja widzę. Otwórz link. Okej, no to super. To Gosiu, daj znać, czy ci pasuje, czy ci nie pasuje. Cześć Kasiu, cześć Kasiu. I teraz tak, mam nadzieję, że poczułyście wartość z tego, co Zuza tutaj do nas płynęła. Ja chciałam tylko pozwolić sobie jeszcze na taką uwagę, że dużo rzeczy, które mówiłaś, ja znam z buddyzmu i jest to dla mnie niesamowite i to właściwie znowu chciałabym może taką bardziej dialog, żebyśmy mogły zobaczyć, gdzie te rzeczy się pokrywają, bo to jest niesamowicie dla mnie istotne. Wiesz, przecież ja jak robię te warsztaty właśnie Osho, medytacji dynamicznej po to, żeby uwolnić głos, żeby kobiety nareszcie mówiły to, co czują, prawda? Żeby uwolnić traumę kobiet, które były przez patriarchat cenzurowane. Pracuję z bardzo podobnymi rzeczami. Kiedy robię wzmacnianie, to pracujemy właśnie nad samooceną. Bardzo dużo rzeczy, które mówiłaś, mi się pokrywają, czyli właściwie dla mnie ten wyraz magia, czarostwo, to, co było takie umniejszane, to teraz jest sprzedawane, tutaj duży cudzysłów, pod innym rodzajem duchowości. Tak mogę to zinterpretować. Natomiast ja mam bardzo dużo pytań i domyślam się, że dziewczyny również. Jak mówiłaś o... Tylko ci przerwę, właśnie chciałam tylko powiedzieć, że to jest dokładnie to, że to jest wszystko zbieżne. Ja oprócz magii zajmuję się szamanizmem i to nie jest nic innego niż magia czy buddyzm. Ścieżki duchowe tak naprawdę zawsze mówią te same, tylko trochę innymi słowami, nie? Dlatego tu nie stoimy w żadnej opozycji do nikogo, to tak naprawdę jest po prostu tylko wybór, nie? Ja bardziej czuję to, a ktoś bardziej czuje co innego, natomiast wszystko jest jakby mówi o tym samym. Tak naprawdę, nie? Różne ścieżki do tej samej, do tego samego celu, tej samej drogi. Dokładnie. Kochana, ja sobie zapisałam, bardzo mi się podoba, będę musiała to odsłuchać i zrobić sobie cytaty z tej naszej rozmowy. Cytaty. Manipulacja z rzeczywistością, bardzo mi się to podobało. Taka dla mnie też była podobna definicja magii. Natomiast jeżeli mówiłaś o negatywnej, o tej złej czy czarnej, nie wiem jak to nazwać, to w tym momencie zaraz mi się nasunęło, czy my możemy się obronić przed tym, czyli są rytuały, talizmany, czy uważasz, że to działa? To jedno pytanie. Drugie, poruszyłaś zdrowie. Ja do ciebie napisałam, moja koleżanka, która bardzo boryka się ze zdrowiem, nie mogła dzisiaj z nami być. Też zastanawiałam się, czy na przykład ja mogę z jej zgodą, bo się jej zapytałam, czy mogę dla niej zrobić jakiś rytuał, czy to jest okej, czy to takie drugie pytanie. Przyciąganie miłości to powiedziałaś. Nie znamy przyszłości. Czy wiedźmy nie znają przyszłości, czy nie ma też rytuałów na to, żeby może się coś dowiedzieć? No i praca z cieniem to dla mnie bardzo brzmiało jak praca z karmą, wiesz, ale te trzy rzeczy, nie? Talizmany i bronienie się przed negatywną energią, czy właśnie czarną magią. I czy możemy robić rytuały dla innych? To na razie takie dwie rzeczy. No więc zacznijmy od tej czarnej magii, bo tak, więc jak mówiłam, czarna magia istnieje, czy też szara magia, to też mówi się o osobach, które robią rzeczy i złe i dobre, lub jakby, że tak powiem, na granicy tego, co uważa się złe i dobre. Więc trzeba pamiętać, mi się wydaje o tym, i to mówią o tym osoby, które zajmują się czarną magią, czyli tak zwanym szkodzeniem innym. One też, te osoby robią to często dla innych i jakby w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach tak naprawdę, żeby pomóc, powiedzmy często, najczęściej danej kobiecie uwikłanej w jakieś masakryczne, na przykład domowe sytuacje, w której jeszcze są dzieci, które na przykład jest przemocowy partner, gdzie nie ma wsparcia z żadnej instytucji, taka kobieta nie jest w stanie w żaden sposób sobie poradzić z tym i dlatego często zwraca się do wiedźmy, żeby
no, pozbyła się tego partnera w jakikolwiek sposób, nie? Teraz mądra wiedźma nie będzie go od razu oczywiście zabijać, tylko będzie robić coś, żeby ten partner po prostu odszedł. Bo czasem nie ma innego wyjścia, dlatego trzeba zawsze pamiętać o tym, że czarna sytuacja, nie jest to wszystko czarno-białe, nie? Są sytuacje ekstremalne, gdzie naprawdę trzeba zadziałać. To tak jak generalnie nie bijesz ludzi, nie? Którzy cię wkurzają, ale czasem jest taka sytuacja, że trzeba komuś dać w mordę, bo po prostu nie ma innej sytuacji, ktoś nas atakuje i po prostu musimy się obronić, no nie? Więc różne są intencje, różne oczywiście są powody, dla których ludzie używają czarnej magii, natomiast są też takie, być może to właśnie nazywa się szaloną magią, w momencie, kiedy komuś się pomaga i nie ma innego wyjścia, nie? Tylko żeby zadziałać właśnie pewnego rodzaju szkodą, odsunięciem kogoś, no nie? Czy zawróceniem jego ścieżki. Natomiast czy możemy się obronić? Ja jak zaczynałam praktykę magiczną, to mój nauczyciel właśnie bardzo dużo mówił o obronie, o jakby wytwarzaniu bariery pewnego rodzaju, dlatego kreśliście kręgi na ziemi, jak się robi rytuały. Ale w pewnym momencie ja zaczęłam to czuć sama, potem też zaczęłam o tym czytać, że to się wszystko trochę opiera bardzo na strachu. I jak myślimy, że ktoś nas zaatakuje, to nas ktoś zaatakuje, nie? I to bardzo w świecie duchowym, w świecie energetycznym to bardzo działa. Jak wysyła się strach, to zaraz przyciąga jakieś istoty, ludzi. Jak przygotowuję się do obrony, to tak jakbym wołała o atak. Trochę w ten sposób, no nie? Trochę tak. Więc wydaje mi się, że najlepszą obroną jest praca nad sobą, nad swoją wewnętrzną prawdą i swoją wewnętrzną siłą. I ona wtedy wytwarza i nad swoim wewnętrznym światłem, nie? I wibracją, czyli na przykład podwyższanie, można to nazwać podwyższaniem wibracji, można to nazwać w różny inny sposób. Wtedy to wytwarza pewnego rodzaju bąbelek wokół nas, którym po prostu nie przyciąga tego rodzaju ludzi. Na przykład jak spotykamy się z toksycznymi osobami, to zamiast pracować nad tym, żeby ta toksyczna osoba sobie poszła, czy żeby w ogóle cokolwiek jej zrobić, to lepiej pracować nad nami, żeby się wyłączyć z tego rodzaju sytuacji, żeby podnieść wibracje, żeby uzdrowić to miejsce, które przyciąga tą osobę. Ja pracuję w ten sposób, nie? Więc z jednej strony nie mówię, żeby nie pracować nad obroną, szczególnie na początku, jak nasza być może energia jest niższa, bo być może jesteśmy w sytuacjach takich, które potrzebujemy obrony lub pewnego buforu przed innymi. Są rytuały, są sytuacje, nawet talizmany moim zdaniem działają, bo to wszystko kwestia jest, co się wierzy, nie? Tutaj bardzo dużo za wiarą idzie energia i intencja, więc jeśli wierzę, że to coś mnie chroni, to mnie chroni, dlatego, że to wewnątrz mojej głowy i wewnątrz mojego serca mnie chroni, więc tak jest. Jeżeli mnie chroni, to mnie chroni. Bo Tak, oczywiście. Tak działają talizmany, tak działają różnego przedmiotom nadaje się intencje i w tym przedmiocie potem jest pewnego rodzaju energia. Najlepszym przykładem możemy stworzyć nasz własny talizman. Tak, oczywiście. Jedną z praktyk magicznych, stworzenie w ogóle magicznych przedmiotów. Talizman to jest tylko jeden, jest wiele innych przedmiotów, na przykład sztylet, którym się odcina energetycznie różne rzeczy, albo różdżka, którym się nadaje różne rzeczy, albo miotła, którym się sprząta. To wszystko mogą być przedmioty magiczne, czyli tworzy je się z intencją, nadaje się temu intencję, robi się pewnego rodzaju rytuał i w tym przedmiocie potem jest ta energia, potem się używa tego przedmiotu i energetycznie rzeczywiście można wyczyścić albo przeciąć. Tak samo można stworzyć talizman. Najlepszym przykładem są chyba kryształy, bo one najlepiej chłoną energię i intencje. Właśnie można i naprawdę miałam pytanie odnośnie, czy tarot też jest magią i częścią wiedzy posiadanej przez wiedźmy. Czy wiedza o kamieniach, kryształach to też magia? Oczywiście. Co z fazami księżyca? Czy to też jest praktyka magiczna? Wszystko jest to magia. Kurka, nie wiem, czy będzie tyle czasu na wszystko, ale dobra, kryształy, tak, oczywiście. Kryształy, jak ja odczuwam kryształy, to moim zdaniem to są żyjące istoty w postaci stałej, w postaci kamienia. Tak mi się wydaje. Dużo osób, którzy pracują z kryształami, tak właśnie czują, bo z kryształem, moim zdaniem, można się komunikować, można go naenergetyzować, oczyszcza się kryształy, daje się intencje, nosi się je i ludzie to czują. Dasz komuś kryształ do ręki, poczuje. Tak samo i teraz właśnie tutaj wchodzimy w całą sferę materialną, narzędzi różnego rodzaju. Jak najbardziej tarot. Dla mnie tarot jest znowu, tak jak wszystkie rodzaje
szukania odpowiedzi, przepowiedni, mamy kryształową kulę, mamy wróżenie z fusów. To wszystko są metody i narzędzia do tego, żeby się skontaktować ze światem duchowym, z podświadomością. Ja za pomocą tarota szukam sobie odpowiedzi na pytania. Jak już zupełnie nie wiem, to siadam, biorę kartę i patrzę, co ta karta mi mówi. I dla mnie to są odpowiedzi duchowe, nie? Nie zawsze robię tak, żeby przewidywać przyszłość, ale też mi się zdarzyło i się sprawdziło. Więc moim zdaniem tarot tak jak najbardziej, jakiekolwiek narzędzie, które łączy cię z tą rzeczywistością duchową, jest częścią magii. I nie pamiętam, co tam jeszcze było w tym ogromnym pytaniu, ale w każdym razie wszystko, moim zdaniem to wszystko jest też tak, jak czujesz, no nie? Jeśli czujesz, przecież częścią magii to mogą być patyczki. Ja zbieram patyczki w lesie i robię z tego pentagramy i to jest też przedmiot magiczny, nie? To wszystko, my nadajemy temu intencję, no nie? Aha, fazy księżyca już pamiętam. Jeśli chodzi o... Przepraszam cię, wszystkie sprzęty mi umierają naraz. Po prostu nasza energia zjada wszystko. Rozwalamy rzeczywistość. Ale dokończ to, a potem właśnie tak jak Gosia już zapytała nas o warsztatach, bo pewnie najważniejsze to jest to, co ja bym chciała, żebyśmy odpowiedziały, czyli warsztaty są bardzo małe i czy będziesz miała czas odpowiedzieć i poprowadzić osoby, które zdecydują się na współpracę z Tobą w ich czy to będzie takie ogólne, czy masz czas na to, żeby zająć się, jak to powiedziałaś, intencjami osób? Czy to będzie takie bardziej... Tak. Dobra, zostawię fazy księżyca na koniec, jak będzie jeszcze trochę czasu, natomiast powiem teraz o warsztatach, bo widzę, że osoby pytają, więc tak, warsztaty przede wszystkim są bardzo praktyczne. Będziemy mówić o filarach magii, które będziemy się uczyć tego, jak magia działa w ogóle. Jest trochę teorii, ale najważniejsza w tym wszystkim jest praktyka. Także każdy filar, który będziemy się zajmować, czy to jest energia, czy to jest wola, czy to jest intencja, czy to jest praca z naturą i z żywiołami, będziemy ćwiczyć, praktykować. I tak będzie tam czas dla każdego uczestnika, żeby, szczególnie jeśli chodzi o intencje, tutaj czuję, że każdemu indywidualnie chce pomóc tę intencję wyklarować, bo to jest bardzo ważne, jak się tą intencję tworzy i potem co z tego wychodzi. Dlatego będę tutaj trochę robić takie przewodnictwo, jak tą intencję wyklarować. Zawsze będzie czas na pytania, będzie czas na dzielenie się też swoimi doświadczeniami. Także jakie długie są warsztaty? Sorry, bo mi tutaj... Warsztaty mają 4 godziny z przerwą, czy z wieloma przerwami, nawet nie jedną, także spokojnie. Warsztaty w dużej mierze, powiedzmy połowa tego to będą procesy różnego rodzaju medytacyjne, też tutaj zachęcam do ruchu, do głosu, także trzeba będzie mieć troszeczkę przestrzeni i jakby bezpieczną przestrzeń na to, żeby to wszystko robić, żeby sobie może zamknąć drzwi, żeby nie przeszkadzał. I jak mówię, każdy z tych warsztatów wyjdzie z już pewnego rodzaju praktyką, zaczętą praktyką i jakby planem na to, jak kontynuować tą praktykę. Dlatego potem tego rodzaju rzeczy, te wszystkie procesy, które będziemy robić, można oczywiście praktykować osobno, ale potem można je złożyć i razem będziemy też robić rytuał. Ja powiem, jak rytuał się robi, jak się tworzy i razem ten rytuał też zrobimy na tych warsztatach. Także po tych 4 godzinach każdy będzie wiedział, o co chodzi z tą magią, jak można ją stosować i potem zawsze będzie też na naszej grupie, na twojej, na mojej, czy jakiejś wspólnej grupie będzie dostęp do mnie i będzie może zawsze zadać też pytanie, będzie taka kontynuacja, dlatego, że ważne jest, żeby potem mieć jeszcze też wsparcie, bo jak się zaczyna praktykować, to się dopiero zaczynają pytania, nie? Także to jest tak, bardzo indywidualne, wydaje mi się, że na warsztatach maksymalnie możemy mieć 10 osób, także tak, ilość miejsc jest na pewno ograniczona. Warsztaty będą przez oczywiście taki wideokonferencję, tak jak na żywo. Online. Tak, przez internet. Ale namawiam Zuzę, żebyśmy się pojawiły razem w Polsce w tym roku, więc zobaczmy, jakie jest zainteresowanie, bo myślę, że tak samo ja, jak i Zuza po prostu lubimy pracować z ludźmi, którzy lubią pracować z nami, więc zaczynamy online i pytałaś, Gosiu, o datę, więc pierwszy termin, jaki przyszedł nam do głowy, data, która przyszła, to było, że 19 luty, czyli dzisiaj robimy rozmowę, a ponieważ w tym roku tak się śmiesznie składa, że marzec ma dokładnie takie same dni, czyli następna niedziela 19 marca, to by były warsztaty. Tylko jest pytanie, czy
Koniecznie Gosia mówi. Tylko jest pytanie, czy znajdzie się grupa, bo jednak fajnie jest pracować w grupie. Więc Znajdzie. czyli ty mówisz, że 19 marca już dajemy warsztaty, czy jeszcze jedną Tak. rozmowę? Tak, ja myślę, że zrobimy, Okay. jeśli terminy pasują i zobaczymy, nie? Ale wydaje mi się, że 19 marca tak. Chcę tylko powiedzieć, żeby się nie przejmować tym, że te warsztaty są online. Czasami dużo osób zresztą mi mówi online, to tak trochę dziwnie, bo jak to ma działać? Działa. Ja robiłam warsztaty online przez 2 lata i muszę powiedzieć, że ta energia, mimo tego, że to jest tylko przez internet, ale to działa. To jest w ogóle niesamowite, jak ta energia płynie i odczuwa się procesy, odczuwa się wspólnotę w grupie, odczuwa się moje słowa i tak jak ty mówisz, że masz teraz ciary, a jesteśmy na wideokonferencji, to tak samo można zrobić warsztaty i to działa. Oczywiście wolałabym zrobić te warsztaty fizycznie, lubię pracować fizycznie w pomieszczeniu, także jak ktoś ma tutaj jakąś opcję, żeby zorganizować, to ja bardzo chętnie, bo lubię właśnie to i rzeczywiście energia jest wtedy niesamowita. Najlepiej gdzieś sobie pod drzewem usiąść albo przy ognisku, nie? To są moje klimaty. Natomiast online to jest, wiesz... Mogę 19.3 i moja synowa Ania też pewnie będzie chciała, bo ostatnio wiedźminostwo ją interesuje. No to super, Gosiu. Gosiu, poczekajcie, bardzo się cieszę. Czy Zuza, chciałam zapytać, czy u Ciebie też jest na Zoomie, czy pojawiły się może jakieś pytania, żeby tam się osoby nie czuły przypadkiem? Nie mamy pytań. Wszyscy słuchają, także... No problemu. Napiszcie nam też, wykorzystajcie komentarze po prostu. Zuza i ja jesteśmy... Zachęcamy. Ktoś się pyta, czy tą rozmowę będzie można odsłuchać. Tak, my ją zostawimy tutaj na Kobieta Świadoma, Kobieta Spełniona. Czyli co? Czyli jak teraz stoimy z czasem? 20:20. Czy chcesz jeszcze zamknąć te fazy księżyca? Bo ja też bym chciała, ja uwielbiam księżyc. Dobrze, tak. Jeszcze tak, bo nie powiedziałam jeszcze o takiej części magii, czarostwa, jaką jest praca z naturą i połączenie z naturą. Natura to jest jedna po prostu z najlepszych rzeczy, z jaką można się połączyć, jeśli człowiek chce się doenergetyzować, wypocząć, połączyć się z własnym wnętrzem, połączyć się z całym światem, z energią wszystkiego. To jest po prostu jedna z najlepszych praktyk magicznych, po prostu iść do lasu i usiąść pod drzewem. I nie chodzić i nie myśleć, tylko usiąść i po prostu nie myśleć, czuć, odczuwać ciało, odczuwać emocje, wczuwać się po prostu, wiesz, to, co się dzieje, być. I tak, natura nam sama, że tak powiem, nas popycha w tą stronę duchowości. Na przykład fazy księżyca, które są cały czas pewnego rodzaju przemianą, tak? Cały czas jest pełnia, potem jest połowa, potem jest nów i tak dalej. Cały czas mówi o przemianie, o transformacji. Księżyc ma niesamowite działanie, szczególnie na tą sferę podświadomą, ale też jest bardzo energetyzujący w pełni. Na pewno każda z Was miała jakieś doświadczenia w pełni, czy to nie można spać, czy to ma się sny, czy to ma się jeszcze jakieś dziwne wydarzenia. Mam koleżankę, która w ogóle nie może wyjść z domu, bo jakieś dziwne rzeczy ciągle dzieją, siedzi w domu w pełni, nie wychodzi nigdy, bo tłuką się talerze, wiecie, wszystko leci, nie? Także pełnia to i księżyc to jest jedna z rzeczy, a druga rzecz, którą się w ogóle celebruje bardzo w czarostwie, w pogaństwie też, to są wszystko też tradycje przedchrześcijańskie, naszej słowiańskiej magii, z naszego regionu, ale też z całego świata. Celebruje się te cykle natury całoroczne, no nie? Czyli związane ze słońcem, nie tylko z księżycem, ale też ze słońcem. Czyli zimę, mamy przesilenie zimowe, potem mamy przesilenie wiosenne, czyli wszystko się budzi, potem mamy, równonoc wiosenną, potem przesilenie letnie, czyli mamy dużo światła i krótką noc i potem znowu mamy przesilenie jesienne i tak jest cały cykl, jest 8 sabatów w ciągu roku. Każdy ma jakiś symbolizm, można za tym podążać i celebrować każdy sabat, nie trzeba, oczywiście to wszystko jest wolność. Ja lubię to celebrować, dlatego że muszę Wam powiedzieć, że jeśli tego nie robię, to mnie bardzo wciąga życie, mieszkam w mieście, pracuję, robię milion rzeczy
i zapominam o tej naturze. I pamiętam, że jak byłam jeszcze w Polsce i chodziłam gdzieś do szkoły, to szłam sobie i nagle patrzę, a całe drzewa już są zielone. I mówię, kiedy to się stało w ogóle? Ja nawet nie zauważyłam tego procesu, że pączki się pojawiają, potem się to rozwija i potem nagle jest wiosna. Przelatywała mi ta natura, chociaż mieszkałam koło lasu, nie? Ale po prostu jakby mój fokus nie był na tym. I teraz moją taką, jedną z takich praktyk właśnie, która pozwala zwolnić, wgłębić się w siebie, w tą energię natury, uziemić się, uziemić głowę też, dlatego że ta głowa to cały czas po prostu już paruje nam, prawda? Każdy siedzi w tych komputerach i w myśleniu i w umyśle bardzo, żeby właśnie odejść od tego głowy i połączyć się z ciałem naszym. To ja praktykuję właśnie celebrację tych pół roku i to są takie sabaty, które są w porach roku, ale jest ich 8, więc jest jakby mniej więcej Ale dwie, właśnie, ja nie? myślałam, że sabat jest raz w roku. Co to jest sabat? Czemu Sabat jest? to są takie właśnie celebracje tych części, czyli masz dwa przesilenia, dwie równonoce i jeszcze pomiędzy tym też masz sabaty, nie? Także teraz był na przykład 1 lutego, to był taki sabat pomiędzy zimowym przesieleniem, a wiosenną równonocą, gdzie się celebruje, że już ta wiosna się powoli wybudza, tutaj już na przykład mamy przebiśniegi albo korzonki wychodzą, takie przedwiośnie bym powiedziała. Potem jest wiosna, potem jest w maju, to u nas się to kiedyś, to się tutaj nazywa beta, a u nas też się kiedyś tańczyło wokół pala i jest taka wiosna majowa. Potem mamy przesilenie i początek lata. Cały czas, przez cały rok idą te celebracje, no nie? Ale przede wszystkim to jest ważne, żeby po prostu usiąść i zauważyć ten proces tej przemiany. Z każdą przemianą można też zrobić oczywiście rytuały na tych sabatach i to wszystko można połączyć z własnym życiem. Na wiosnę sieje się i się zakłada jakby nowe pomysły się wytwarza i sieje się to, żeby to wyrosło. Potem się podlewa te rośliny przez całe lato i można w ten sposób stworzyć rzeczy, można wytworzyć coś, wykreować, no nie? Potem na jesień się dużo rzeczy oczyszcza i potem się jakby odpuszcza. Potem jest piękne Halloween, znane jako Halloween, tutaj jest All Hallows, albo u nas Dziady, to jest kontakt ze światem zmarłych i jest takie święto, gdzie się celebruje tą drugą stronę właśnie, no nie? Potem mamy czas zimowy, gdzie znowu, no wszystko to jest symbolika i wszystko to jest piękne połączenie jakby naszych intencji, naszych potrzeb z naturą i z naturą razem, jak się celebruje, jak się podąża tymi cyklami, to wydaje mi się, że my też jako kobiety w szczególności łączymy się bardziej ze swoim ciałem, ale wydaje mi się, że to jest praktyka absolutnie dla wszystkich, nie tylko oczywiście dla kobiet, bo nasze ciało jest związane z naturą, bo z tych pierwiastków pochodzi nasze ciało, się składa i potem wracamy tam, bo woda w naszym organizmie to jest ta sama woda, która jest, wiesz, na ziemi, która krąży. Więc jeśli próbujemy się odseparować i być tylko w głowie, to żyjemy 10% naszego potencjału, nie? A cała reszta to jest ciało, fizyczność, to jest też ta dzikość, to jest oddanie się żywiołom i naturze w taki właśnie zupełnie kontrolowany sposób. Ogromna, tam jest ogromna siła i ogromna siła, żeby do uleczenia własnego, do transformacji jest właśnie w naturze, nie? I to są te sabaty, to są te pełnie księżyca, to są te tańce wokół ogniska, nie? Kasia napisała, że zawsze celebruje sabat 30 kwietnia, to są jej imieniny. Ja właśnie wiem, że dziewczyny tam z rejonów Piły mają fantastyczne obchody sabatowe i tylko właśnie nie wiem, dlaczego, widzisz, to jest następna rzecz, jakiś mit, który mi gdzieś tam się zaprogramował w głowie, że sabat jest raz w roku. Dziękuję Ci za tę informację. Ja wiem, bo śledzę Twoje strony i bardzo lubię te Twoje wpisy, właśnie te celebracje i to, że używasz tych nazw, których ja nie znam i że czasami właśnie zrobisz specjalny ołtarz. Mi się to bardzo pięknie z Tobą odkrywa, uczysz mnie tego bardzo i mam nadzieję, że będziemy miały okazję się tym bardziej dzielić. Oczywiście jest bardzo dużo osób, które o tym wiedzą. Ja nie mówię, że to jest coś, co odkrywamy tutaj Amerykę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że bardzo dużo osób to wie, żyje tym, dzieli się tym i to jest fantastyczne i za to Wam dziękujemy. Natomiast jeżeli są takie osoby jak ja, które właśnie chcą to poznawać albo przypominać sobie tę wiadomość, no to myślę, że za 4 tygodnie spotkamy się i będziemy mogły wskoczyć w tą głębię, bo no słuchajcie, no mam nadzieję, że ta rozmowa pokazała Wam, dlaczego chciałam z Zuzą zrobić taki totalnie
oddzielny segment, no bo zrobiłam z nią wywiad z artystką i on jest właśnie też tam pod linkiem, który możecie zobaczyć pod tym wideo i chciałam, żebyście poznały Zuzę z tej strony artystycznej. No a teraz możemy się dowiedzieć, jak ona osiąga to wszystko, właśnie między innymi, jeżeli dobrze rozumiem, to tej duchowości i tej magii. I ja czasami wysyłałam wam zapytanie, czy potrzebujesz magii w swoim życiu, czy czujesz, że potrzebujesz, bo ta rozmowa może być dla ciebie. Więc jeżeli uważacie, że macie koleżanki, które mogłyby z tego skorzystać z różnych względów, bo właśnie są takie sytuacji, że może czują, że trochę utknęły i jeżeli są to osoby, które najnormalniej w świecie nie boją się tego połączenia, tego nazewnictwa, tak? Bo to jest po prostu inny sposób duchowości. Jeszcze raz, to nie jest tak, że pracujemy z kimś na siłę, Zuza to powiedziała, tu nie chodzi o czas, tu nie chodzi o przyspieszanie, tu chodzi o to, że jeżeli ty czujesz, że to jest dla ciebie, to fantastycznie, to my stworzymy tą przestrzeń i jeżeli czujecie, że Zuza to jest ta przewodniczka, to myślę, że ja z przyjemnością pomogę w realizacji tego. Bo od tego doświadczenia, które robiłam poprzednio, czyli podróże w głąb siebie, które były fenomenalne i za które bardzo dziękuję i Kasi, i Asi, z którymi współpracowałam, i wszystkim kobietom, które nam zaufały i przyjeżdżały do nas i do Londynu, i do Kopenhagi, i na Majorkę, to teraz po prostu czuję, że chcę pracować z Zuzą, chcę, żeby te narzędzia poszły dalej w świat i niech nam będzie lepiej. Po prostu. Dokładnie. Dla kogokolwiek to znaczy. Zuza, 2 minutki, bo się umówiłyśmy na godzinę rozmowy, godzinę pytań. Czy jest jeszcze coś, co byś chciała dodać? No chyba właśnie tyle, że ta magia służy temu, żeby nam było lepiej. No i żeby sobie wykreować życie, siebie i wszystko wokół siebie, tak żeby nam było dobrze, nie? Żebyśmy były szczęśliwe i w pełni miłości i w pełni realizowały swój potencjał. Ja Ci bardzo dziękuję za czas dzisiaj, dziękuję Wam za to, dziękuję że również z nami i dziękuję osobom, które w niedalekiej przyszłości słuchają tego u siebie na żywo. My już jesteśmy pewnie w innej przestrzeni. Ja z pewnością dziękuję Zuza za przypomnienie. Ja po bardzo ciężkim tygodniu w pracy w zeszłym tygodniu i weekendzie, gdzie naprawdę musiałam odpocząć i dziękuję, że mnie zmobilizowałaś do tego, bo moja wewnętrzna samosabotażystka była mocna w ten weekend. Nawet się Ciebie pytałam, Zuza, czy na pewno to robimy? Bardzo się cieszę, że byłaś stanowcza, że dopięłyśmy tego. Kasia, tu również dziękuję za ciekawy, dziękujemy. Wykład. Poli, fajnie było Cię widzieć. Dziękuję Ci, Kasiu, za obecność, dziękuję Gosiu, dziękuję dziewczyny. Ja z pewnością jutro idę posiedzieć przy drzewach. Tak jak Zuzia nam polecam. To jest... I będziemy Was informować, dawajcie nam znać. Tak jak mówię, my wstępnie myślałyśmy o 19 marca. Fajnie by było, jakby się zebrała fajna grupa, ale ponieważ my pracujemy z Wami i dla Was, to dajcie nam znać po prostu, co Wam pasuje. Czy ta niedziela to jest fajny dla Was czas? No i to są 4 godziny. 4 godziny. Ponieważ Zuza nadaje z Londynu, ja jednak jestem tutaj w centralnej Europie. Dajcie nam znać, kiedy jest najlepszy czas. Jeżeli nie będziemy słyszeć od Was żadnych znaków, to my po prostu coś ustalimy i jesteśmy cały czas w kontakcie. Tak. Zapraszamy na warsztaty. Mam nadzieję, że Was zobaczymy i popraktykujemy sobie razem. Każdy może właśnie napisać do Poli i od razu podawać maile, żeby już zaklepać miejsce, bo wydaje mi się, że 10 osób to wcale nie jest tak dużo, ale taka grupa jest najlepsza. Tak, no. Dziękuję. Mogę tylko jedną ręką, bo drugą trzymam aparat. Dziękujemy bardzo. Kasia proponuje, żeby jednak zrobić warsztat przesilenie wiosenne. Ale to będzie przesilenie wiosenne, bo 19 marca, a przesilenie jest 21. Więc my akurat będziemy przesilenie wiosenne. Okej, i wtedy najprawdopodobniej spotkamy się jednak na Zoomie. Już tylko będzie Zoom, nie będzie żadnego Facebooka jedną ręką, drugiego Zooma. Tak, to będzie zamknięte. No.
Mhm. Okej, ja się muszę wody napić. Dobra, dobra, dobra. Dziewczyny na Facebooku, żegnam Was. Dziękuję za Waszą obecność. Spokojnej nocy. Cześć, trzymajcie się i Tutaj się żegnamy również wyłączyłyśmy. wszystkich na Zoomie. Dziękujemy że dołączyliście do nas. Ja mam tylko nadzieję, że mnie było słychać na tych słuchawkach. Ja Cię słyszałam. To Natomiast na najważniejsze. Zoomie ktoś przyszedł, jedna osoba przyszła i zaraz wyszła. Tak myślę, bo nie widzę jej tutaj, bym ją widziała, nie? W Ale teraz się participants. nagrywasz. Cały czas się nagrywam. Czekaj, teraz wyłączę nagrywanie. Stop recording.